Zespół policystycznych jajników to jedna z najczęstszych przyczyn zaburzeń płodności u kobiet. Jak dokładnie wpływa na funkcje rozrodcze i czy oznacza, że jesteś skazana na długotrwałe starania o ciążę? W dzisiejszym odcinku opowiem o tym, jak PCOS wpływa na płodność i jak zwiększyć szanse na ciążę. Jeżeli jeszcze się nie znamy, ja nazywam się Klaudia, jestem dietetyczką i na co dzień współpracuję z kobietami, które zmagają się właśnie z problemami insulinooporności, PCOS czy innych zaburzeń hormonalnych. A na tym kanale staram się pokazywać, jak zmienić swoje nawyki żywieniowe, jak poprawić swoje odżywianie, nie wywracając jednocześnie swojego życia do góry nogami. Także jeżeli te tematy Cię interesują, to koniecznie zajrzyj też do innych moich filmów i zasubskrybuj mój kanał. Pierwsza ważna rzecz, którą chciałabym Wam przekazać, to, że PCOS owszem jest związane ze zmniejszeniem płodności, ale nie oznacza niepłodności, nie jest tożsame z diagnozą niepłodności. Również ten wpływ na płodność będzie w różnych przypadkach inny i będzie też zależał od stopnia nasilenia zaburzeń. Może być tak, że kobiety z PCOS zajdą w ciążę bez żadnych problemów, bez komplikacji i dosyć szybko. Natomiast faktycznie częstszą sytuacją jest to, że te problemy z zajściem w ciążę się pojawiają, że trwa to dłużej, a też nierzadko kobiety dowiadują się o tym, że mają PCOS dopiero wtedy, kiedy zaczynają się starać o ciążę przez kilka miesięcy, nie widzą rezultatów, zaczynają szukać przyczyn, zaczynają sprawdzać, dlaczego tak się może dziać, no i okazuje się właśnie wtedy, że mają zespół policystycznych jajników. I ten wpływ na płodność wynika z zaburzeń hormonalnych, do jakich dochodzi w PCOS. Z jednej strony są to zaburzenia wydzielania i stosunku hormonów przesadkowych LH i FSH, które dalej wpływają na zaburzenia dojrzewania pęcherzyków, a z drugiej strony mamy do czynienia z nadmiarem androgenów, mamy do czynienia z insulinoopornością, czyli z wysokimi poziomami insuliny, które dodatkowo jeszcze stymulują produkcję tych androgenów i to prowadzi do pogorszenia jakości komórek jajowych, do zaburzeń również samej owulacji. A wyznacznikiem płodności u kobiet jest właśnie ta owulacja, czyli uwolnienie pęcherzyka jajnikowego, który później może zostać zapłodniony. I tutaj w PCOS charakterystyczne są długie cykle miesiączkowe, ponad 35 dni. I nawet jeżeli one będą regularne, to też niekoniecznie oznacza to, że są one owulacyjne, bo generalnie nawet u zdrowych kobiet średnio 8 na 12 cyklów miesiączkowych odbywa się z owulacją, więc też nie jest tak, że zdrowa kobieta w każdym cyklu jest w stanie zajść w ciążę, natomiast w PCOS jest to średnio 2-3 cykle na 12, czyli mamy tutaj wtedy 2-3 szanse w ciągu roku na to, żeby doszło do naturalnego zapłodnienia. No i stąd właśnie biorą się problemy z zajściem w ciążę. W takim razie co zrobić, żeby poprawić płodność? Pierwszą taką rekomendacją, którą prawdopodobnie usłyszycie również u lekarza, zwłaszcza wtedy, kiedy macie problemy z nadwagą, będzie zmiana nawyków żywieniowych, włączenie aktywności fizycznej w celu doprowadzenia do prawidłowej masy ciała. I może Wam się wydawać, że kurczę, ale dlaczego tutaj nie ma wprowadzonego żadnego leczenia, żadnego postępowania, tylko jedynie te zmiany nawyków żywieniowych, ale to jest naprawdę skuteczna metoda, która wpływa na poprawę płodności. Dlatego, że przede wszystkim w momencie, gdy zredukujemy masę ciała, to dochodzi do obniżenia poziomów insuliny. W PCOS bardzo często jest też insulinooporność. Zastosowanie diety z niskim indeksem glikemicznym, redukcja nadmiernych kilogramów będą wpływały na stabilizację glikemii. Tak jak przed chwilą powiedziałam, wysokie poziomy insuliny stymulują produkcję androgenów, więc jeżeli obniżymy te poziomy insuliny, to ten szlak produkcji androgenów również nie będzie już tak stymulowany i te hormony zaczną się regulować. Z drugiej strony sama tkanka tłuszczowa jest też endokrynnie czynna i jej nadmiar też może tutaj wprowadzać zamieszanie do naszych hormonów, także jeśli chodzi o regulowanie masy ciała, to jest to bardzo ważne w procesie przywracania tej płodności, w procesie poprawy jakości komórek jajowych i
częstszego występowania owulacji. I to dotyczy kobiet, które mają problem z nadmierną masą ciała. Oczywiście, kiedy ta masa ciała jest prawidłowa, to tutaj nie będziemy chcieli redukować nadmiernych kilogramów, no bo nie ma tutaj z czego chudnąć. Natomiast mimo wszystko u kobiet z prawidłową masą ciała i PCOS może też występować insulinooporność, mogą też występować nieprawidłowe wyniki cholesterolu czy trójglicerydów i tutaj wprowadzenie zmian w diecie, zmian w jakości diety, dodatkowe włączenie aktywności też wzmacniającej mięśnie będzie również wpływało na poprawę tych wyników, na stabilizację glikemii i też będzie miało tutaj swoje korzyści. Także myśląc o dziecku, warto przy PCOS zacząć te przygotowania wcześniej, dać sobie czas na to, żeby spokojnie poprawić wyniki badań, unormować masę ciała, bo też tutaj trzeba pamiętać, że z jednej strony zależy nam na wystąpieniu tej owulacji, żeby mogło dojść do zapłodnienia, ale niestety kobiety z PCOS w czasie ciąży również są obarczone większym ryzykiem poronienia czy wystąpienia cukrzycy ciążowej. I przygotowując się wcześniej, stabilizując te choćby parametry glikemii i masy ciała, jesteśmy w stanie zminimalizować ryzyko wystąpienia tych komplikacji. Oczywiście nie zawsze i nie na wszystko mamy wpływ, ale jesteśmy w stanie tutaj zmniejszyć ryzyko i warto też o to zadbać i zdawać sobie po prostu też wcześniej z tego sprawę. O diecie w PCOS, zarówno dedykowanej osobom z nadwagą, jak i dla osób z prawidłową masą ciała, nagrywałam 2 filmiki, natomiast było to już bardzo dawno temu, to były jedne z moich pierwszych filmów, które nagrywałam, więc nie jestem pewna, czy chcę tutaj je polecać, natomiast na pewno przygotuję aktualizację, a tymczasem w opisie też podlinkuję inne filmy dotyczące niskiego indeksu glikemicznego, przepisów, z których możecie skorzystać oraz produktów, które warto włączać do diety, tak żebyście mogły dowiedzieć się więcej o tym, jakie zmiany w diecie warto wprowadzać. Natomiast gdybym miała w jednym zdaniu powiedzieć, co tutaj jest najistotniejsze w diecie w PCOS, to myślę, że postawiłabym na przeciwzapalne kwasy tłuszczowe z różnego rodzaju orzechów, nasion, z awokado, z ryb, z oliwy, z oliwek, czyli te roślinne źródła kwasów tłuszczowych, na niski indeks glikemiczny, który pomoże ustabilizować te poziomy glikemii i na taką bardzo odżywczą dietę, która pozwoli dostarczyć jak najwięcej składników odżywczych, których organizm potrzebuje, organizm każdej kobiety, zwłaszcza w tym czasie przygotowań do ciąży. Natomiast tutaj w PCOS szczególnie warto zwrócić na to uwagę. Jeżeli chcecie wprowadzić takie dobre zmiany do swojej diety, chcecie poznać przepisy, które są przeciwzapalne, które będą wspierać Waszą płodność i odchudzanie, to sprawdźcie również moje jadłospisy, które przygotowałam właśnie z myślą o kobietach z PCOS, z insulinoopornością, z zaburzeniami hormonalnymi i problemami z płodnością. Znajdziecie tam dużo fajnych, odżywczych posiłków i link do tego jadłospisu również załączam Wam w opisie pod filmem. Poza zmianami w stylu życia bardzo często włączana jest też wspierająco suplementacja i tutaj pod kątem PCOS taki najczęściej wykorzystywany i też z dobrymi efektami wykorzystywany suplement to inositol, który pomaga właśnie w przywróceniu owulacji. Dodatkowo podstawowy składnik, czyli witamina D, która generalnie dla wszystkich jest zalecana do suplementacji, bo większość z nas ma niedobory, ale ma ona też swoje znaczenie w kontekście tej płodności. Kwasy tłuszczowe omega-3, czyli takie działanie przeciwzapalne, ponieważ w PCOS również mamy do czynienia z tym stanem zapalnym. Pomocne mogą być też probiotyki. Jest generalnie sporo składników, które wykazują takie wspierające działanie, które mogą pomóc, ale no nie zawsze więcej znaczy lepiej. Ale na pewno jeśli mamy wyniki badań, które wskazują na to, że suplementy dodatkowe mogą pomóc, no to też warto z tego skorzystać. No i tutaj też odnośnie suplementacji oczywiście taka, która jest zalecana każdej kobiecie w procesie przygotowywania do ciąży, to dla PCOS też będzie miała zastosowanie. Jeżeli te działania nie przyniosą oczekiwanych efektów, to jest możliwe również włączenie farmakoterapii, czyli wywołanie owulacji poprzez podanie leków.
I wtedy, kiedy występuje ta owulacja, to też będzie możliwość zapłodnienia. Jeżeli również to nie przyniesie efektów, no to pozostaje też procedura in vitro. Natomiast tutaj szczegółowo w te kwestie stosowania leków nie chciałabym w tym momencie wchodzić. Myślę, że dużo lepiej mogłaby to omówić osoba, która jest w tym wewnątrz, która zajmuje się tym na co dzień, czyli po prostu lekarz, który współpracuje z kobietami z PCOS w leczeniu zaburzeń płodności czy niepłodności. I dajcie koniecznie znać, czy bylibyście zainteresowani takim filmem. Jeżeli tak, to postaram się zaprosić gościa, żeby przygotować dla Was taki film z dokładnym omówieniem tego, jak działają leki i jakie są możliwości leczenia już właśnie farmakologicznego. Na dziś to już wszystko, ale zapraszam Was również do zapisu na mój bezpłatny newsletter. Link do zapisu znajdziecie w opisie pod filmem. Tam macie też możliwość pobrania dodatkowych materiałów, na przykład e-booka ze wskazówkami, jak schudnąć, czy przykładowych jadłospisów. Jeżeli ten film był dla Was przydatny, dajcie mi znać w komentarzu. Jeżeli macie również jakieś pytania lub propozycje filmów, które byłyby dla Was interesujące, także dajcie mi znać w komentarzu. Na pewno wezmę to pod uwagę, planując kolejne filmy. I do zobaczenia. Cześć!